Good afternoon and welcome back to Imani Live. So I just want to say thank you to all my subscribers and all those who have subscribed before. And if you are listening today and you haven't subscribed yet, please click that button and subscribe and press the bell notification so that you never miss another video. So today you're in for a real treat, and I am going to interview a visual artist, and I've arrived at the Rouge Artists studio based in Openshaw in Manchester. And yes, we're gonna go in now. And so as I'm walking in, I can see the artist's car. I'm not going to mention his name yet, but this is his car that he's actually designed. So you can see some of his work. And now we're going into the building. So it's like amazing here. Oh, it's a very old building, almost like a Victorian style building, as you can see. And there's lots of artists who uses this venue. I guess this is where they do all the exhibitions. So there isn't an exhibition on at the moment, but I will be interviewing the artist in his studio. So I'm going through another door now and up another flight of stairs. Wow, it's those old, real old staircases. I think this was a secondary school. I think there was separate sections, boys and girls. I'm not sure which section I'm in at the moment. But anyway, another flight of stairs. I'm so excited. And I think we go up again. And there's a poster on the wall of his work. And I think we're nearly there. Hi! Oh. Oh, good afternoon. Right. Hi. So thank you so much for taking the time to speak with me today. I'm so excited and I'm looking forward just to hear about your life experience as a visual artist. So who or what inspired you to become a visual artist? Okej, więc na początku powiem, dlaczego ja będę mówił po polsku, bo łatwiej jest mi oczywiście formować myśli w moim ojczystym języku. Myślę, że to wychodzi gdzieś z wewnątrz,
ale to z zewnątrz. Chyba nieprzypadkowa pomyłka. Po prostu się dzieje i czuję potrzebę i działam. I odkrywam nowe, dla mnie nowe, staram się odkrywać nowe przestrzenie wizualne i daje mi to wielką frajdę. Tak, no to po prostu narasta i przychodzi dzień, kiedy bardzo potrzebuję to zrobić właśnie. So as well as inside, there's also an outside vibration then that allows you to create work. So tell me a little bit more about your work that you create. Wydaje mi się, że to jest jakaś podróż, rodzaj ekspresji, rodzaj mojej wypowiedzi i takie oczyszczające chyba nawet. I jakiś czas temu to chyba ciekawe, że bardziej chciałem, żeby te moje obrazy bardziej się podobały publiczności, ludziom, więc były bardziej ilustracyjne, bardziej takie, może nie akademickie, ale takie można było rozpoznać postaci czy rzeczy, a teraz po prostu to jest czysta abstrakcja i ekspresja i czasami porównuję to do takich wizualnych wierszy i no mam nadzieję, że można je odbierać wielopłaszczyznowo i tych warstw jest parę i ja mam wielką satysfakcję, kiedy nawet na te swoje obrazy patrzę, bo każdego dnia mogę dostrzegać coś innego. No i jak gdyby one sobie żyją swoim życiem i się obserwujemy nawzajem. So what you're saying is then you used to paint for, in other words, say to paint to please people or paint in a way that is the way people have been schooled or taught, and now you paint for more of a it's almost having freedom of expression, and which allows you to paint in an abstract way, so that people are able to kind of pick something from it. So it's more open in terms of how you would create. For me, that's really exciting. A little bit like a dancer, the way we express on the dance floor and the way we would hear music, and having that freedom to just move with the beat or move through the beat. So it sounds a very similar way to how dancers would move, and for me that's really exciting. So what age did you start painting? Myślę, że to było, kiedy miałem 15 lat, jako nastolatek. Gdzieś pierwszy mały obrazek. I zafascynowałem się chyba możliwością ekspresji. To był ekspresyjny mały obrazek. Myślę, że to było związane z taką pierwszą miłością jako nastolatka. What was the title of one of your earliest paintings that you can remember? Tego pierwszego obrazka nie pamiętam tytułu. Chyba nawet nie miał tytułu. To była taka ekspresja oczywiście, ale
bez zamiaru tytułowania. Natomiast pamiętam jeden z pierwszych obrazów olejnych. To był Żyd spacerujący w deszczu. Po prostu, sam nie wiem skąd, jakoś tak. So what made you create a image or picture of this Jewish man? Can you tell me a little bit more about that? Myślę, że to było po lekturze po prostu. Po lekturze Franza Kafki czy Bruna Schulza, bo miałem taki okres właśnie jako nastolatek, że czytałem, czytałem tych autorów. I myślę, że to stąd, dokładnie nie pamiętam. So you create lots of different paintings, as we can see even in your studio. Yeah, how do you name your paintings? To jest dla mnie trochę problem, bo najpierw przychodzą emocje i czy to się samo dzieje, a dopiero później staje w konieczności nazwania, bo ludzie oczekują jednak jakiejś wskazówki i jak zacząć interpretację. Najchętniej to bym nie nazywał w ogóle. Na ostatniej wystawie większość prac była bez tytułu, ale po prostu zwrócono mi uwagę, że będzie lepiej, jeśli dam wskazówkę jakąś. To są tytuły chyba, jakie mi się skojarzą. I taki pierwszy strzał. Może już nawet w trakcie tworzenia, albo zaraz po, ale też niekoniecznie, bo czasami zmieniam tytuły, także to jest dla mnie takie ciągle żywe. So you have many paintings, in your studio here, and I'm really drawn to that painting there, the one with the green and it looks like a yellow or golden colour. Can you tell me a little bit more about that piece of work? Does it have a title? And how did you arrive at creating that work? Te dwie prace i ta, o której mówisz, powstały właśnie w momencie lockdownu i ta praca akurat tutaj opowiada o samotności w czasie lockdownu i tytuł odnosi się do zaproszenia na wspólne spędzanie czasu. Chyba tak. Także bardzo lubię tę pracę. Chociaż nie zawsze lubię te ostatnie, ale tutaj też coś znalazłem takiego nowego, z czego się cieszę. So we're here in the Rogue Art Studio. So tell me a little bit about this studio and how did you arrive at being here, being able to come and create and have a studio in this building? To fajna historia też, bo zaraz po przyjeździe 4 lata temu zacząłem się interesować, żeby coś robić, żeby malować. Pierwszy taki, jeden z pierwszych moich zakupów to była sztaluga z eBaya za 7 funtów. Zaraz później szukałem miejsca, żeby zacząć działać tutaj, miejsce na wystawę. I skontaktowałem się z dziewczynami z Openshaw Project. Tam zrobiliśmy pierwszą wystawę tutaj w Manchesterze. I jakoś od nich dowiedziałem się o Rogue Art
Artist Studio. Przyszedłem, poprosiłem, pokazałem pracę i no chyba tak było, że chętnie mnie przyjęli. Jeszcze w centrum to było studio w starym magazynie albo w starej fabryce. Akurat oni byli wtedy przed przenosinami tutaj do tego budynku, wielkiego budynku byłej szkoły, wiktoriański budynek. No i już przeniosłem się z nimi jako jeden z nich. Tu jest 80 artystów. Wielki budynek, wspaniałe pracownie, wysokie. No i tak sobie działam. I właśnie ostatnia wystawa też była duża, na dużej powierzchni. Tam na dole jest przestrzeń wystawowa. Serdecznie zapraszam. W ogóle tutaj przepiękne, magiczne miejsce. Wow, so that's amazing that, you know, there's so many artists here creating work, and it must be so inspiring for you to walk into a building and other people are exploring and creating work that are visual artists such as yourself, working in mountains and mountains of material. So when you create then, what type of material do you use to create, or what kind of paints do you actually use to create? So you create on canvas, but the paints that you use, could you give me a little bit more about the type of paints that you use? Używam teraz farb akrylowych, dlatego że bardzo fajnie one szybko schną i dają mi taki pełen niezaplanowanej ekspresji i po prostu te moje obrazy nie są planowane, no, czasami są, ale bardzo rzadko. No tak, no wierząc w to, że samo płótno najlepiej wie, co chce na nim być, to farby akrylowe dają mi możliwość przemalowywania i oglądania efektu od razu. Poza tym eksperymentuję z różnymi pędzlami, dłońmi, jakimiś materiałami, linijkami i szpachlami. No, to jest cały czas taka zabawa. Tak. I know because of COVID you don't have an exhibition up at the moment. However, where can people find your work or purchase your work? Zapraszam na moją stronę internetową beznitz.com. Tam zazwyczaj są na mojego Facebooka, tam zazwyczaj trzy wiadomości, co się tam dzieje. Tak. And would you say online, so you have a website, and online, is there something there for everybody, different price range that people can purchase? Yeah, exactly. Tam jest chyba wszystko, po prostu najnowsze, absolutely new news from my artistic life is there. So I think we'll leave it there now. So thank you so much. Thank you. It's been a pleasure hearing about your story and, you know, taking us on the journey
of about where you're coming from to where you are now, and you know, it's just been a privilege for me. So thank you so much. Thank you. And I thank the audience for also watching, and please do, if you like what you heard, please do remember to subscribe. Please remember to like, share, and press that notification bell so that you never miss another video. So thank you for watching Imani Live. See you real soon.